Wystarczyło zadać pytanie i nie przeszkadzać Rafałowi Trzaskowskiemu w zaoraniu siebie i wszystkiego, co poruszył w swojej odpowiedzi. Posłuchajcie. Polubienie, subskrypcja i komentarz to wsparcie dla naszego kanału i wartości, jakie wyznajemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce 24. Panie prezydencie, mam pytanie właśnie dotyczące inwestycji. Był pan też przeciwny budowie CPK, był pan również zwolennikiem Zielonego Ładu. Czy to nie jest kolejna wolta, trzecia już powiedzmy, w tak krótkim czasie? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, dlaczego pan tak ostro skrytykował tego młodego chłopaka w Kętrzynie, który miał pytanie dotyczące ekologii? Dziękuję. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o pana pierwsze pytanie, no przed sekundą usłyszał pan cały mój wywód. Ja go oczywiście mogę dla dobra waszej telewizji powtórzyć, dla dobra pana telewizji go powtórzyć, więc proszę bardzo. CPK, który przygotował PiS, to była jakaś totalna fuszerka. CPK w wersji PiS to było paru gości, którzy brali miliony za pilnowanie pola. Jak ja się pytałem wtedy PiS-u, a co z rozwojem naszego przewoźnika, LOT-u, bo bez tego bez sensu realizować takie projekty, jeżeli się nie inwestuje we własnego przewoźnika. Wyście się chyba naoglądali za dużo PowerPointa, dlatego że planujecie lotnisko w Szczerym Polu. Dlatego, że CPK to jest duża szansa. I jak czytam, tam ma lądować więcej samolotów niż w Londynie i w Pekinie. Rząd Donalda Tuska przystępuje, jak państwo wiecie, do realizacji centralnego portu i bardzo się z tego cieszę. Będziemy mieli w ciągu 2 lat lotnisko w Berlinie. No brawo, jeżeli takie macie plany, fantastycznych macie planistów razem z panem premierem. No i oczywiście skandal największy. Chcecie zabrać Warszawie lotnisko na Okęciu. Chcecie pozbawić tysiące ludzi miejsc pracy. Dlatego, że CPK to jest duża szansa. Nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jak się ich pytałem, co z Okęciem, nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie. I dlatego, proszę państwa, postuluję budżet Centralnego Portu Komunikacyjnego, który jest szacowany na 75 miliardów złotych. Powinien zostać przekazany na poduszkę antykryzysową. No, mieliśmy paru dyletantów pilnujących pola. Natomiast w tej chwili, po roku dostosowań, wreszcie mamy odpowiedzi. Ja uważam, że to jest gigantomania. Najpierw inwestujemy w Okęcie, z czego się bardzo cieszę. Rozbudowujemy LOT i dopiero wtedy CPK z siecią połączeń komunikacyjnych, to wszystko ma sens. To jest pragmatyczny, racjonalny projekt i taki można wspierać. Byłem wtedy na komisji sejmowej, to wtedy ten projekt miał być największym lotniskiem na świecie. Trudno nam było wesprzeć plany, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, budowy największego lotniska na świecie i przy tym likwidacji Okęcia. O tyle po audycie, po analizach, po setkach rozmów dochodzimy do stanowiska, że CPK w zupełnie innej formie, nie tak rozbudowanej, jak to kiedyś planował PiS, a potem się z tego wycofywał, ma rację bytu. Dla mnie najważniejsze jest oczywiście to, że to nie przekreśla Okęcia. Dla mnie najważniejsze było to, żeby dalej mogło funkcjonować Okęcie i takie zapewnienia rząd składa, że te oba projekty, ten zupełnie inny projekt CPK, ten dużo bardziej racjonalny oraz oczywiście utrzymanie Okęcia, że te dwa projekty się wzajemnie mogą uzupełniać. Więc właśnie i tu nie ma żadnej wolty, tylko to jest zdrowy rozsądek, panie redaktorze. Popieramy te projekty, które mają sens. W wersji pisowskiej sensu nie miały, tak jak ten tutaj w Elblągu. W tej wersji, która jest w tej chwili realizowana, sens mają. No to sekundka szczerości, ale takiej pełnej, dobrze? Szczery to ja jestem tylko w stosunku do swoich zmarłych przodków oraz do swojej